Będziemy rozmawiali z panem Witoldem Lisowskim, który pochodzi z rodziny, dzięki której przeżył wojnę Dudek, jego przyjaciel, Józef Inwentarz, który w Izraelu nazywał się potem Józef Karmeli. To, co powie pan Witold, mówi samo za siebie. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że dzięki temu, że w jego domu przeżył Dudek, to dzisiaj na świecie jest kilkanaście osób, które dzięki temu żyją. Podobnie jak w mojej rodzinie. Dzięki bohaterskim Polakom, w tym jednym księdzu katolickim, przeżyły dwie siostry mojego ojca i dwie cioteczne siostry mojej matki. Z całej rodziny. Nikt inny nie przeżył. Moi rodzice byli poza Polską wtedy. I dzięki tym uratowanym 4 istotom dziś na świecie jest około 30 osób. Ja jestem od kilku pokoleń warszawiakiem. Najważniejszym człowiekiem w rodzinie była babcia, która wszystkich nas wychowała w duchu polskości. Mieli 2 dzieci. Dudek o rok ode mnie starszy. Miał na imię Dudek, czy jakoś inaczej? Nie, Józef Inwentarz. Skąd się wzięło to przezwisko Dudek? Był tłuściok taki, tłuściutki, pulchniutki był zawsze. No to Dudek go przezywali wszyscy. Inwentarzowie, jak wszyscy Żydzi, a było ich 30% w dzielnicy mojej, musieli się przenieść do Ludwisina, do getta. Getto to ludwisińskie przestało istnieć. W pewnym czasie wywieźli i zamordowali. Ale matka, Bela, wiedziała, że musi ochronić Fejgelę i Dudka. I skierowała tego Dudka do swoich klientów, Polaków. Powiedziała tym klientom swoim, znała ich od dawna, że jeżeli Dudek zachowa życie, to przepisuje im i przepisała na piśmie dom, sklep i wszystko, co w tym domu jest. Dudek był u państwa W przez pewien... Dudek, co prawda, podaje w tym w Yad Vashem nazwisko. Ja używam W. Znam to nazwisko. W pewnej chwili ci państwo W mieli 2 synów, którzy powiedzieli, jeżeli mama i ojciec nie oddalicie Dudka, to sami pójdziemy na policję i powiemy, że przechowujecie Żyda. Gdzie Dudek miał uciekać? Przyszedł pod mój dom. Przyszedł i czekał. Wiedział, że w domu moim jest dużo ludzi. Dudek już jak gończy pies. Wyczuwał wszystko na odległość. Się nauczył. Sam ten klimat tego otoczenia uczył nas wiele rzeczy. A mama moja płakała i mówiła tak. Dudek, na litość boską. Dudek, co ja mam z tobą zrobić? Myśmy już w tej wojnie ponieśli ofiarę. Była chwila milczenia, a później mój średni brat Wiesław mówi: gdyby nasz ojciec żył, to Dudek by został. Matka wstała. Popatrzyła w oczy Janka, najstarszego brata, i moje. Czy wy też tak myślicie? Tak, mamo. Mama moja była taką stanowczą bardzo osobą. Jej słowo było święte, to nie było żadnej dyskusji. Uklękła znowu, myła dalej Dudka i mówi: dobrze, Dudek zostanie. Ale życie naszej rodziny musi się zmienić, jeżeli mamy przetrwać. I zarządziła. Ja miałem pokój na piętrze, przeszedłem do braci 2, a Dudek został w moim pokoju. Miał bardzo dobre warunki. Pokój został zakneblowany ogromnym takim dębowym kredensem. Bo dalej nie można było powiedzieć kolegom moim, żeby nie przychodzili do domu. Schody na górę też były
często blokowane. Na wiosnę 1944 roku przyszła wiadomość od pani Śnieg, matki Dudka siostry, że ona jest gdzieś w rejonie Skrzeszewa. Skrzeszew to tutaj gdzieś za Legionowem. I że nie występuje jako Żydówka, tylko jako Polka, jako krawcowa i szyje tam dla ludności wiejskiej różnego rodzaju rzeczy. I że ona załatwiła dla Dudka miejsce na pastucha. I na wiosnę Dudek może na tego pastucha. W kwietniu powiedziała, no dobrze, to niech ten Dudek idzie. W Jabłonie II pożegnaliśmy się, to znaczy Wiesiek i ja się pożegnaliśmy z Dudkiem, a najstarszy brat Janek zaprowadził go polami do tej wsi, gdzie miał być pastuchem. I Dudek został pastuchem w tej wsi.